Witajcie, z tej strony Waterlord TV i w tym odcinku Origin Story opowiem o Falconie. Już jutro na platformie Disney Plus ukaże się pierwszy odcinek serialu The Falcon and the Winter Soldier. Z tej okazji postanowiłem co tydzień wrzucać dość krótkie odcinki przedstawiające w skrócie komiksowe historie postaci z serialu. Za tydzień ukaże się Zimowy Żołnierz, następnie Baron Zemo, Sharon Carter i dwie inne postaci związane z serialem, które w komentarzach wybierzecie wy. Tak jak wspomniałem, odcinki mają być w miarę krótkie, więc nie przedłużając, zaczynamy. Sam Wilson, czyli Falcon, po raz pierwszy zagościł na kartach komiksów we wrześniu 1969 roku w 117 wydaniu Kapitana Ameryki. Pierwszego afroamerykańskiego bohatera komiksów Marvela poznajemy na Isle of the Exiles, czyli Wyspie Wygnanych, gdzie pod postacią Red Skulla znajduje się Kapitan Ameryka. Wilson ratuje kapitana z rąk wygnańców z pomocą swojego sokoła Red Winga. Payload secure. Thanks, Sam. Don't thank me. I'm not thinking that thing. His name is Red Wing. I'm still not thinking it. He's cute. Go ahead, pet him. Opowiada on o tym, że od dziecka był zafascynowany ptakami, ale podczas podróży do Brazylii sokoły stały się jego ulubionymi przedstawicielami tego królestwa. Na wzór kapitana sam przybrał sobie symbol i nałożył kostium, aby zwalczać zło. Dużo później przedstawiona zostaje jego wcześniejsza historia. Sam został osierocony. Jego ojciec zginął, próbując rozdzielić walczących ludzi, a matka niedługo później podczas rabunku. Sam stał się wtedy członkiem ulicznego gangu i podejmował się wielu nielegalnych prac, między innymi jako łowca dla wspomnianych już wygnańców. Właśnie tak dostał się na wyspę, na której po raz pierwszy spotkał kapitana. Wcześniej jednak spotkał on Red Skulla, który był wtedy w posiadaniu kosmicznego sześcianu. Mimo że w MCU jego odpowiednikiem jest Tesseract, to w komiksach nie jest on jednym z kamieni nieskończoności. Z jego pomocą Skull usunął pamięć Wilsona oraz dał mu moc porozumiewania się telepatycznie z sokołem Red Wingiem. W ten sposób stworzył bohatera godnego bycia partnerem Kapitana Ameryki. Wszystko to było jednak planem Red Skulla, który zamierzał po pewnym czasie obudzić w Falconie jego mroczną stronę, sprawiając, że obróci się przeciw kapitanowi. Bohaterskość sama wygrała jednak z jego przeszłością i wspomógł on kapitana w pokonaniu Red Skulla. Następnie otrzymał od Czarnej Pantery ogromne skrzydła stworzone z vibranium, które umożliwiły mu lot. Od tamtego momentu Wilson wielokrotnie wspomagał Avengers, ostatecznie jednak nie zdecydował się dołączyć do zespołu na stałe i w ogóle zrezygnował z bycia superbohaterem po tym, jak Scarlet Witch przejęła kontrolę nad jego umysłem. Wrócił jednak, by wesprzeć Kapitana Amerykę podczas Wojny Bohaterów, ale po śmierci Steve'a zdecydował się dołączyć do strony Ironmana. Zarejestrował się jako pełnoprawny bohater i walczył z przestępczością w swoim rodzinnym Harlemie, stając się dla niego tym, czym Daredevil dla Hell's Kitchen. Po jakimś czasie przybrał też wtedy barwy i tarczę Kapitana Ameryki. Komiks przedstawiający tę wersję wydarzeń ukazał się w 2014 roku w okolicach premiery Zimowego Żołnierza, kiedy to Falcon po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie. Najprawdopodobniej to właśnie na podstawie tych komiksów będzie wzorowany nadchodzący serial. Co ciekawe, w komiksach istnieje też wersja zdarzeń, w której to Bucky przyjmuje tarczę po śmierci Steve'a. Możecie napisać w komentarzach, czy zgadzacie się z wyborem Marvel Studios, aby kapitanem mianować jednak Sama. Jeszcze inna wersja zdarzeń, w której to kapitanem zostaje agentka Carter, przedstawiona będzie w nadchodzącym na wakacjach serialu animowanym What If. I to by było na tyle, jeśli chodzi o historię Falcona w komiksach. Łatwo zauważyć, że nie jest ona zbyt podobna do tej filmowej, ale widać kilka podobieństw. Już jutro zobaczymy, czy w serialu pojawi się więcej nawiązań do komiksów. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze przewidywania odnośnie serialu, ale od jutra proszę o powstrzymanie się od spoilerów na kanale, zwłaszcza, że platforma dalej nie jest dostępna w Polsce. Z mojej strony to by było na tyle. Już za tydzień pojawi się krótkie Origin Story Zimowego Żołnierza. Cześć!